Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jest problem. Ja nie lubię, jak ktoś mnie oszukuje, a tutaj mnie oszukują i to tak syto. A dokładnie chodzi o aplikację Solarmana. Akurat zaraz wam pokażę jaką. Wiecie, że na moim kanale jest dużo statystyk, porównań innych rzeczy i jeszcze teraz przy hybrydowym magazynie energii pasuje mnie, żeby wszystkie dane były wiarygodne, żebym wam też głupot nie pokazywał, a tutaj się okazuje, że narzędzie, które miało mi w tym pomóc, no w konia mnie robi, nie? Także głupoty takie pokazuje. Pierwszy miesiąc to było tak w miarę jeszcze ok, ale teraz jak zacząłem testować baterię drugą na modułach Tesli, to powiem wam, tu się nic kompletnie nie zgadza z tym, co pokazuje falownik, a falownik raczej prawdę powie, chyba że falownik też mnie kłamie. No z drugiej strony nie, bo to co na falowniku leci później do Solarmana i mamy u siebie, także pytanie też do was, czy u was jest taka sama sytuacja, czy może ta aplikacja tylko mnie w konia robi, bo mi się wydaje, że serwer Solarmana jest jeden i tych aplikacji tak odmian ziemniaków jest, nie? Taka, siaka, jak to by sobie kto tam chce, a leci do jednego worka, nie? Także zacznijmy, co gdzie, jak i o co chodzi. Dzisiaj będzie tak troszeczkę tutaj laptop, tutaj z falownika, bo no, potrzebuję z danych na dane przeskoczyć, a innej możliwości nie mam. I zaczynamy tak, słuchajcie, zaczynamy od aplikacji. Widzicie, tu jest taka Solarman Buizes. Jakaś taka miała być podobno lepsza. Powiem wam, ja nie siedzę w tych aplikacjach cały czas na okrągło, także też mówię, czekam na wasze sugestie. No i tutaj sobie wszystko fajnie pokazuje, prawda? Tutaj leci, coś się ładuje, nie ładuje. Odnawianie jest co 5 minut. No, mogłoby być co minutę, by było, może i by tak nie gubiło tych wszystkich danych. Tutaj mamy różne takie wykresiki. Bardzo fajnie się na to patrzy na samym początku, później człowiek na to nie zwraca uwagi. Bo najważniejszy temat jest tutaj, słuchajcie. O, ten temat mnie interesuje, was interesuje. Może ja to jeszcze odświeżę, żeby już było tak na cacy, że tak powiem. No i lecimy najnowszym teraz tematem. Słuchajcie, tutaj mamy tak. Tutaj mamy tak, że muszę się wstrzelić po prostu, żeby było wszystko widoczne. Mamy tutaj, jak widzicie, dzień, miesiąc, rok, wszystkie zużycia. Produkcja na górze jest z fotowoltaiki, czyli ile fotowoltaiki wyprodukowała i ile bezpośrednio, czyli użyj sam, to jest autokonsumpcja. Później ładowanie magazynu energii, tutaj mamy ładowanie i to co poszło do sieci. Na dole mamy drugą rubryczkę taką, dzienne zużycie, czyli produkcja to jest to co jest autokonsumpcja właśnie z fotowoltaiki. Później mamy rozładowanie magazynu energii, że coś tam sobie podciągnęło akurat, bo mu trzeba było w tym momencie. I tak się dziwię, że coś tam zapisało, bo magazyn jest poniżej nawet trybu, że tak powiem, musi się cały czas doładowywać na razie, bo jest rozładowany, o może tak. I tutaj mamy ile poszło z sieci, prawda? No i tutaj by się wszystko super fajnie zgadzało, ale zobaczcie, taka już na start wam ciekawostkę pokażę. Zobaczcie, mamy ładowanie, prawda? Dzisiaj ładowanie magazynu jest 2,72 kWh. Cofnijmy się o dzień. Moment, gdzie tu się cofa o dzień? Tu się cofa o dzień. Cofnijmy się o dzień. Zobaczmy. Zobaczcie, wczoraj była bardzo ładna pogoda. Przypominam, jest grudzień. Teraz mamy 19 chyba. Już jeszcze zobaczę. Tutaj tak, 19 grudnia, także mam najkrótsze dni w roku. Produkcja nawet fajnie wczoraj zrobiło, było słonecznie, także prawie 30 kWh z instalacji 8-9 kW. I zobaczcie, dalej było ładowanie, prawda? Było jakieś ładowanie, było rozładowanie, było, także bardzo fajnie to sobie chodziło. Z sieci tylko 6 kWh pobrane, do sieci praktycznie nic nie oddane. Ale zobaczcie, wchodzę na miesiąc i gdzie jest ładowanie magazynu? No zobaczcie, mamy zużyte, mamy produkcja 133 kWh, prawda? Ładowanie magazynu gdzie jest? No 2 dni był ładowany magazyn, gdzie to zniknęło? No nie ma. Nie ma. Wcięło, nie wiem, amba wzięła, zjadła czy co. I tutaj dalej mamy to, żeby to dobrze powiedzieć. Zobaczcie, mamy rozładowanie magazynu na dole, widzicie? 126 kWh. Ale ja wam powiem też skąd się wzięło to rozładowanie takie duże. I to mamy tą, znaczy nie, 219 jest rozładowanie, dobrze mówię, tak, a tutaj mamy na dole, nie palcem, masz myszkę, to pokazuj.
219 jest rozładowanie. Ładowanie jest, znaczy autokonsumpcja, czyli zużycie bezpośrednio 126, 129. Gdzieś to coś gubi po drodze, no może bierze na jeszcze własną pracę, na wszystko to przelicza. No okej, dobra, to bym się zgodził. No, ale no gdzie jest moje ładowanie magazynu energii? No nie ma, prawda? I teraz przejdźmy się do falownika i statystyki. Ale miesięczne lecimy. Oj. I zobaczcie. PV 139,95. Tutaj mamy PV 133 kWh. Czyli już coś zgubił. Zużycie ogólne całościowe mamy 965 kWh. Zużycie mamy 957 kWh. Dalej, do sieci wysłane i pobrane z sieci i wysłane z sieci. O, może to będzie prościej. Czyli do sieci mamy 4 kWh wysłane, pobrane mamy 847. I to do sieci wysłane by się zgadzało, prawda? Mamy 4 kWh. Pobrane z sieci mamy, widzicie? 611. Popatrzcie, jaka jest różnica. Tam jest 800, tu jest 600 kWh. Jak to jest możliwe? A zaraz wam powiem, jak to jest możliwe. I co nam jeszcze tam zostało? I zobaczcie, ładowanie, rozładowanie magazynu. Już miesięczne. Zobaczcie, ładowanie magazynu 221 kWh, a rozładowanie magazynu jest 224 kWh. Nie patrzcie się na różnicę. Słuchajcie, nie patrzcie się na różnicę, bo to wynika z tego, że jak przyjechał do mnie drugi magazyn energii na testy, on już miał jakąś swoją energię i w testach wynikło, że no, zużyłem tą jego energię na samym początku i teraz też jest rozładowany, ładowany. Powiem tak, słuchajcie, to, że tutaj głupoty wali tam na 5 kWh, no dobra, to jeszcze okej, ja tam przeboleję, nie, bo tam się coś pogubi, inne rzeczy. U mnie też Wi-Fi trochę szwankowało swego czasu, czekam teraz na nowy router. Może się coś poprawi, ale jedne dane się zgadzają, a drugie dane się nie zgadzają. I to jest właśnie najgorsze, by się wszystkie dane nie zgadzały, prawda? No to okej, dobra. Ale zobaczcie, nie ma ładowania, było ładowanie dzień, 2 dni, miesięcznego nie pamięta. I teraz już wam mówię, skąd się wzięło tyle ładowania i rozładowania. Ta aplikacja, nie wiem czy wszystkie tak mają, powiedzcie mi, jeśli ja ładuję magazyn energii z sieci, bo robię testy, no nie ma teraz słońca, muszę go czymś naładować, rozładować, żeby jego, no po prostu parę cykli zrobić i jaka pojemność. Będzie film spokojnie z tego magazynu, bo te moduły testy, powiem wam coś pięknego. Na tym to sobie tyle się nauczyłem, że głowa mała, tyle się Sofara przy okazji nauczyłem, jak on się zachowuje przy wysokim, przy niskim, znaczy do rozładowaniu, co on pilnuje. Także bardzo dużo informacji zdobyłem, gdzie na żadnym szkoleniu chyba bym się tego nie dowiedział, tak na bieżąco. I słuchajcie, jak ładujemy magazyn z sieci, nie? Tak jak każdą rzecz, telefon ładujecie z sieci, no wszystko ładujecie z sieci, prawda, żeby później używać. Ja ładuję magazyn energii z sieci, to jest mój UPS, żeby sobie później go używać, nie, jak mi trzeba, akurat w tym momencie. I ładowanie z sieci jest dla aplikacji niewidoczne. Rozładowanie jest już widoczne, bo aplikacja, tak jak ja stwierdziłem, dla niej ładowanie jest tylko z fotowoltaiki. Ona nie rozumie czegoś takiego, że magazyn jest ładowany z sieci. Także nawet jak w tym okresie macie ustawione magazyny, że wam będzie doładowywało, prawda, bo tam spadło, macie ustawione to doładowanie i inne rzeczy, to falownik wam to zarejestruje, ale aplikacja nie. Aplikacja głupoty pokazuje, że głowa mała. Także no mówię, jak ktoś ma możliwość, inna fajnie pracuje, to ja się na inną przepnę, bo od nowego roku pasuje, żeby to już miało ręce i nogi. I zgubiłem wątek na to wszystko, słuchajcie. Ale moment, bo normalnie za długo to potrwa moje odnajdywanie się. No już sobie przypomniałem. Dobra, no i jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj akurat w Sofarze denerwuje, to, że nie ma historii dniowej. Jest dzień, przechodzi na drugi dzień, nie ma. Nie możecie sobie cofnąć do tamtego dnia, co się działo. Wszystko jest na aplikacji, prawda? A aplikacja wam głupoty pokazuje. No to z czego my mamy to patrzeć i wiedzieć, jak to działa, jak to nie działa.
Dobrze, że ja mam jeszcze liczniki zewnętrzne, że mam Extra Life'a, który mi pilnuje, co mi wychodzi. Wychodzi po prostu do licznika zakładu, od licznika wchodzi, także cały pion mi pilnuje i z tego wiem, ile pobrałem z sieci, ile oddałem do sieci, i ten licznik też przekłamuje. Wszystkie liczniki na cewkach, takie różnych innych rzeczach też ten licznik przekłamuje, dlatego raz do roku robię korektę z licznika zakładu energetycznego. Ja sobie od czasu do czasu go sprawdzam, czy tam jest duża, czy mała różnica między tymi wynikami, ale te liczniki pomagają mi statystyki po prostu, słuchajcie, robić, żeby nie latać, bo trzeba było iść o północy, licznik spisywać, żeby to było równiutko, a licznik liczy po prostu cały miesiąc od północy do północy, że tak powiem, i fajnie to jest. Także korektę i tak robię końcówki roku, jak przychodzi rachunek, gdzieś tam w styczniu albo w lutym, i wtedy robię podsumowanie roku z tego powodu, że ten rachunek dopiero tak naprawdę pokazuje, ile mam tej nadwyżki, i wtedy sobie też wpisuję te dane z licznika i cały rok też wam pokażę, jaką różnicę po prostu, bo mam cały rok właśnie przerobiony na Extra Life na liczniku. To jest system Zamela Extra Life, akurat taka supla, tylko zamelowska, i zobaczymy, ile pogubił. No bo jakby nie było, słuchajcie, tu są cewki, tak jak mówię, już wam pokażę, czekam, cewki są, tak u mnie pionu brakuje, nawet trytkami są, słuchajcie, przypięte, do pionu są trytkami połapane, żeby wszystko było w jednej linii, nie dotykały się nic, a i tak gdzieś to wszystko, słuchajcie, poucieka. I tak samo w Solarmanie jest, słuchajcie, a tu jest gorzej, czy nie Solarmanie, tylko w Safarze, bo zobaczcie, tu są takie ogromne cewki, widzicie? I tak Hubert mówi, tu jest za duże, to takie malutkie ceweczki powinny być, żeby to nie głupiało, a ono potrafi przez to też pewnie trochę informacji pogubić, ale z drugiej strony to, wiecie, ciemno, to informacje lecą raczej z falownika, a nie tutaj z tych cewek, a falownik mi się wydaje, że dobrze policzył, prawda? Tylko tutaj jakiś przepływ informacji jest kiepski, czy gubi gdzieś dane coś po drodze, czy co, ale jedne są dobre, drugie są złe, no. Najgorzej mnie to wkurza, że właśnie nie widzi ładowania z sieci. Ja robię eksperymenty, tak naprawdę podsumowanie będę robił teraz z tego, co tutaj się znajduje na liczniku, i muszę chodzić po prostu nad koniec miesiąca, robić sobie zdjęcie, co tutaj jest, bo później mi to zniknie w cholerę i jest problem, nie? Także no, miało być łatwiej, a po prostu jest trudniej. Słuchajcie, a druga sprawa taka, że jak mamy już ten najkrótszy dzień roku, trochę tej pogody, to się przejdziemy, jak to lata, bo teraz mamy godzinę, teraz godzina 11, no południe praktycznie mamy, trochę tego słońca wyszło, tak jak mówiłem wczoraj, ta produkcja chyba raczej, muszę temu wierzyć po prostu. Wczoraj było to 22 kWh, z tego co pamiętam, dobrze było czy nie było. Dzisiaj mamy 9, już chyba tam więcej idzie, moment, już musimy to podgonić. Trochę nam podgoniło przez te 2 dni tego prądu, no i nawet tutaj patrząc, zobaczcie, no fajnie sobie to chodzi, nie? Produkcja 28, zużycie 12, w baterię 15 poszło, później odzyskaliśmy z baterii 28, bo bateria była do końca rozładowywana, także no mówię, tu jest zamieszanie przez to, że ja tam baterię cały czas testuję, szukam jej pojemności i tutaj są rozbieżności. Finalnie moje zużycia, wszystko musi się zgadzać, prawda, bo mamy rozładowanie, ładowanie, ja tutaj tylko generuję straty tak naprawdę dla siebie w tym momencie, ale finalnie całością się to, słuchajcie, zgadza do zużyć domu i ogólnie do ogólnych zużyć, także to się wszystko w miarę zgadza, ale leci. O, wyszło trochę słońca, słuchajcie, o idzie, zobaczcie jak to sobie fajnie pracuje, nawet nam leci troszeczkę w baterię i już wam to pokażę. O, najpierw instalację 385, instalacja produkuje 2,8 kW, 5 kW produkuje 3,35, no nawet nie jest zacieniona, a niestety cienią, słuchajcie, nęka. Wróć i leci bateria, 18% mamy baterii, a bateria jest ustawiona, już wam mówię na co jest bateria ustawiona, na razie ją tak zostawiłem w tym momencie, zobaczcie, na 50%, czyli dopiero jak do 50%, inaczej, 80% jest rozładowania, czyli tutaj musi być, już wam mówię,
Tutaj musi być 25%, o tu się naładować, żeby ona dopiero zaczęła do 20 rozładowywać, ale jak nie będzie prądu w sieci. A tak to się musi do 50 naładować. A ja w sieci później naładuję, tylko ogólnie chciałem wam parę rzeczy, słuchajcie, też pokazać, o których będzie później. Także tutaj fajnie leci. O, słonko wyszło, super, coraz więcej. Także tutaj nam fajnie instalacje pracują. Kolektory wczoraj, dzisiaj normalnie aż woda parzyła, taka była ciepła, fajna. Leci nam elegancko, słuchajcie. 31,6 stopnia leci w kolektory. Tu. Tutaj stąd wylatuje 31,6 i tutaj mamy pierwszy, co wychodzi z pierwszego, z drugiego i z trzeciego. Tak mówię, tak? 32, tak? Jakoś tak. I z pierwszy podnosi to do 52 stopni, drugi do 63 stopni i trzeci do 65, czyli widzę, że dopiero się chyba układ bujną z powrotem po chmurce, bo tutaj są takie dziwne rozbieżności. Tak, rozpędził się dopiero układ, dopiero pompy ruszyły, bo zobaczcie, tutaj powrót szybko rośnie, także układ się dopiero bujnął, także jeszcze tutaj, słuchajcie, jeszcze tu wrócimy, ale fajnie sobie to lata. Tak wygląda ten układ, dla przypomnienia. Świeci, coś świeci, słuchajcie. Byku, teraz ładuje się, byku. Nasz byku się ładuje, 12 A w niego leci. Jej! Tylko, czemu to ostro? Aha, bo one są takie jakieś dziwne, nieostre. Zobaczcie. Ja wam na kolejnym filmie pokażę, jak ten magazyn nisko schodzi i tego rozjazdu nie ma. I tutaj do 3 V praktycznie schodzę na ogniwo. Ja tutaj mam po 40-50 mV rozjazdu. Powiem wam, super to chodzi. Na tym magazynie bardzo dużo się nauczyłem, naprawdę. Ale też pajączek, którego wszyscy sobie chwalą, jak to pięknie jest zrobione. Pajączek nasz pracuje. Nic mu nie jest kompletnie. A co lepsze, leci w niego 33 A z instalacji 2,4 kW, do których po instalacjach też się przejdziemy, dla tych, co nie znają mojego kanału. Bardzo fajnie sobie tutaj dzisiaj leci, 27 A i tutaj też nam leci, słuchajcie. Leci nam 10,6 A z dwóch paneli 800W. Pokazałbym wam to w tym, jak to działa, ale przedwczoraj mój Samsung umarł. Wszystkie aplikacje, które zawsze wam tutaj pokazuję, jak to się włącza, wyłącza, na filmach wam pokazuję, padł, tyle. Spuchła chyba mu bateria. Także już na Olykcie znalazłem jakąś A8 z jakimiś gratami za parę złotych, także będzie następny i będzie z czego patrzeć. Ja w Samsungach S-kach cały czas. Tutaj wam filmy kręcę z S20 plus 5G. I powiem wam, polecam ten telefon, to jest normalnie. Ja już do komputera nie siadam, ja wszystko robię w telefonie. Tu jest i baterii, i tego, i pamięci, i wszystkiego. Naprawdę polecam. I dużo ludzi mnie się pyta, czym ja kręcę te filmy, właśnie tym smartfonem i super, naprawdę, jakość jest świetna, także polecam. Także niskonapięciowy zapierdzielkuje. A ten koleżka Imewek wysokonapięciowy, bo tu też mamy wysokonapięciowy, tylko są ogniwa z Tesli. Otworzyć niestety, bo tego nie mogę. Tu jest Mitsubishi Imew trojaczek. On się balansuje i powiem wam, jest problem, bo na balansie się erozja zrobi, także powiem wam, nie pamiętam, jak się balans wyłączał. Nie pamiętam, jak się wyłączało balansa. Chyba muszę do Huberta. Reset device, charge system. Ja nie pamiętam. Powiem wam, nie pamiętam, baterię wyłączamy. Dobra. Hubert mówi, żeby wyłączyć balansowanie, to wyłączymy baterię. I już. No i się wyłączyło balansowanie. A jestem ciekaw, czy teraz wróci balansowanie po włączeniu baterii, czy nie. Robimy tutaj na żywym organizmie. Enable disable precharge, czyli sprawdza. Click, working. Dobra, czyli tak się wyłącza balansowanie. No i dobra, ale nie potrzeba nam, żeby bateria pracowała, bo ona jest do niczego nie podłączona teraz w tym momencie. Tego sobie po prostu wisi w powietrzu, także jest ready, bo ja latam sobie, ładnie,
Słoneczko wychodzi, zachodzi, super, naprawdę świetnie. Bo latamy na razie testy tego. O, zobaczcie, 14,5 A leci w niego, elegancko, także jest o C też się nie patrzcie, bo u mnie jest na przykład przekłamanie, u mnie jest przekłamanie 3V. Na sofarze pokazuje o 3V więcej niż tutaj. Niestety to generuje długość linii, to jest ponad 5 metrów przewodu i to też robi robotę i dodatkowo bocznik w sofarze oszukuje jakiegoś volta, także no, na to też trzeba brać poprawki. Także wychodzimy jeszcze na pole, koniec z oszustami, teraz coś dobrego. Musiałem się pozasuwać, bo tam wieje, także nie wiem, czy będzie mnie słychać. Idziemy. Super, chociaż dwa dni w grudniu takiej pogody, zobaczcie. Siema gościu. Raz. No cześć, witajcie. Ale ty, no powiedz, jaki ja już jestem duży. Taki jestem, byku, duży, a będę 3 razy większy. Nie? Gościu, ty, łobuzie ty. Dobra, śnieg, no, topnie jedną sobie. Mitsubishi się ładuje, elegancko, zastaw kabel w łobuzie jeden. Tu jest tak. Po kolei, słuchajcie. 800 W pik, testowa instalacja, kierunek południowo-wschodni. Kąt prawie 90 stopni, jakieś 85 stopni kąt. To jest do tego MPPT-ka. Tutaj mamy, może z perspektywy, 2,4 kW, kąt 55 stopni, południowy wschód kierunek, kolektory ten sam kąt, też ten sam kierunek, kolektory mamy 66 rur, heat pipe, zobaczymy w lecie, czy nie będzie mi zbiorników gotowało, czy nie przesadziłem, najwyżej tego zakryję czymś już, planteką jakąś. Amberek sobie leci elegancko, powiem wam, super, po wymianie gazu nie mam zastrzeżeń, trochę jeszcze buryczy, ale daje radę. Średnie zużycie teraz mniej więcej około 28 kWh, 30, no to zależy, mówię. Cały czas temperatury się trzymają około zera i wiatr wieje, także niedobry jest ten wiatr za bardzo, słuchajcie. Audi się wietrzy, ono stoi i stoi. No niestety, Mitsubishi wyparło wszystko, ja tylko tukę elektrykiem na okrągło. W zimie tym się super jeździ, bo tutaj są te już wszystkie systemy wspomagania, hamowania, gazowania i całej reszty. I też cały odzysk, wszystko idzie z tylniego napędu. A to też robi robotę, bo ten tył fajnie trzyma. No i ja mówię, dla fanów BMW, bączki też się fajnie tym kręci, jak się wyłączy kontrolę trakcji, także daje radę. I słuchajcie, solar trackery poblokowane, bo najkrótszy dzień w roku, znaczy te dni, najkrótsze tygodnie, słońce jest tak nisko, przejdziemy tam blisko, ja wam pokażę jeszcze, o co chodzi. A instalacja jedna i druga jest tak mniej więcej na południe są poustawiane. Mówię, teraz południe, takie południe w miarę. No i zobaczcie, słońce praktycznie pada, po cieniu widać temu tam na słupku, o tam jest taki cień. Widać, że centralnie już trochę minęło trackera. On normalnie to stoi tego wzdłuż siatki, ale jak wiem, że nie ma wiatru, to go przestawiam na południe. To wszystko zależy od wiatru po prostu, jak ten wiatr atakuje. Ale zobaczcie, tutaj jest stały kąt 40 stopni. A, tylko czy ja z tej strony to zobaczę? A, jest ok. Zobaczcie po cieniu. O, widzicie jak cień pada? Gdzie powinien być cień? Cień powinien tak iść. A idzie tak. Widzicie? Znaczy nie tak, ja źle mówię. Tak powinien być cień, na wprost do paneli. O, a on idzie tak. Zobaczcie, o ile jest niżej słońca, jest południe. Także 70 stopni kąt teraz wypasował. Słuchajcie, jak znalazł. No ale idzie tej produkcji troszeczkę. Opala. Przejdźmy z drugiej strony. Bo ta instalacja jest kompletnie niezacieniona praktycznie od rana, no do wieczora nie, bo tutaj te choinki co są za mną, to już ograniczają. Tylko że to słońce schodzi, on na najlepszym jest miejscu. I tutaj, ja tak powiem, najlepsza produkcja jest na sezon teraz, ten kiepski. Bo lepsza jest produkcja oczywiście z paneli bifacjalnych, ale no niestety to musi być, bo to jest osłona wiatrowa i no ten praktycznie połowę grudnia i połowę stycznia, to najkrótsze dni, cały czas jakiś cień występuje, albo tu, albo tu, albo tu. Trochę te half-klaty to ratują, że połówkowy, no tu by pasowałoby na dole optymalizatory, tylko no mówię, słuchajcie,
optymalizatory mi pomogą w te najgorsze dni, to się nie opłaca. Złapię przez nie może tam parę kilowatogodzin więcej, koszt będzie ogromny, a niech się jeszcze spierdzielą, to w ogóle mi to nie będzie produkowało, także proszę nie kombinować. Tak to jest. Dobra, słuchajcie, no co, 2 dni słońca i znowu ma być jakieś dziadostwo, także chociaż tyle się tej energii złapało, zawsze to, ile tam było? Było z 200 kWh, powiem, nie pamiętam, bo jak ja tak idę na spontanie, to połowy rzeczy, co mówiłem, nie pamiętam. Ale no, szkoda mi tego tematu, że mnie ta aplikacja w konia robi, a przez to ja mogę wam przekazywać kiepskie informacje i teraz każdego ostatniego dnia pasuje mi tak przynajmniej o 22 iść ten licznik, no nie spisywać, tylko sobie zrobić zdjęcie po prostu i wiem jakie są informacje, bo tam przez te 2 godziny to już tam nie wiadomo czego nie nadzieję, albo nawet wziąć roczną wtedy robić i z tego statystykę, bo jak zrobię z miesięcznej to mi też pogubi, bo tu mi coś braknie, tu mi coś wyjdzie. No powiem wam, no ciężki temat, no, miał ułatwiać pracę ta aplikacja, a ona tylko komplikuje, nie? Może dla kogoś, kogo to za bardzo interesuje, to tak, ale no u mnie statystyka rzecz święta i niestety trudno. Także słuchajcie, produkcja jest, fajnie leci, zawsze coś, zimno dzisiaj powiem wam, te 2 stopnie chyba tam jest na plusie, czy 3, ale ten wiatr no jest na plus dla nas oczywiście, bo jest produkcja lepsza z paneli, prawda? Także ja was pozdrawiam serdecznie, dajcie znać jakby w waszych aplikacjach, może w inną sobie zainstaluję, tak będę każdą po kolei instalował, sprawdzał, to no też czasu za bardzo na to nie mam, bo są też ważniejsze rzeczy niż tylko łażenie i pilnowanie tych liczników, tak jak sobie magazyny to inne rzeczy, ja sobie to uruchomię, idę do swojej roboty, robię swoje, później sobie przechodzę, spisuję się rozładowo, cyk, to dużo nie trwa tak naprawdę, no ale czasami jak trzeba coś poszanować, no to trwa dłużej. Życie, nie? Także ja was pozdrawiam serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się ciepło, cześć!